Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Prezentacja na chwilę obecną najnowszego zestawu od firmy Mirage Hobby, zestawu figurek do Stuga, jak i również dwóch żołnierzy, którzy powiedzmy osłaniają tego Stuga. Zestaw jest wydrukowany w 3D w technologii i poza tym zawiera również ręczne granaty trzonkowe niemieckie, kanister, następnie z tego co widzę tutaj ma również skrzynię i wiele, oddzielnie posłuchajcie, również posiada stalowe hełmy niemieckie. Zajrzymy sobie do tego pudełka z figurkami, które tak naprawdę dość dużą kontrowersję wzbudziły wśród modelarzy pojazdów skali 1.72. Poza tym ukazał się jeszcze zestaw brytyjskich czołgistów ubranych w zimowe kombinezony. Bardzo fajny zestaw, ale o nim później. Tak zapakowany jest zestaw powiedzmy grenadierów, osłony, Stuga i 3 pancerniaków. Tu sobie zaglądamy do instrukcji, która jest tak troszeczkę w kawałkach. No tak, jednak trochę podniosę tutaj kamerkę. Tak prezentuje się wkładka, powiedzmy, i bardziej instrukcja do malowania tych figurek. I mamy po polsku również załoga niemieckiego działa szturmowego Stug oraz 2 niemieckich piechurów. Tak to się ten zestaw naprawdę zawiera. Tutaj krótka, posłuchajcie, informacja o właśnie dziale wsparcia piechoty, czyli o Stugu. Mamy tak samo kolorystykę bluz mundurowych niemieckich, archiwalne zdjęcie dowódcy czołgu, Stuga, a na drugiej stronie mamy, posłuchajcie, figurki pokazane i jakie należy pomalować. I trochę powiem wam, owszem, no sprzedaję modele, ale też jestem sklejaczem. Gdzie jest moja magiczna różdżka? Muszę ją znaleźć. Już się znalazła. I powiem wam, jak zobaczyłem zajawkę tych figurek zaprezentowaną przez Mirage Hobby, to tak trochę nie do końca, tak? Ok, jest dowódca. Fajnie. Nie ma sprawy, dowódca może być nie tylko Stuga, ale może być w transporterze posadzony, może być tak samo do czołgów wstawiony. Ci dwaj, jak zobaczyłem, tak po co? Już jak robimy załogę Stuga, to albo obsadzamy możliwe otwory otwarte, ewentualnie po prostu, jeżeli już robię powiedzmy piechotę, no to sobie sadzam ich na Stuga, tak, jadą sobie, a to są w pozach takich bojowych. Biegnie jakiś dziadek, posłuchajcie, z początku wojny, stara się rzucić granatem, leci gościu tutaj z MG42, ma jakąś niesamowitą wielką skrzynię, jeden gościu z kimś gada, jak ci tłuką się z wrogiem dookoła, ten gość to chyba już jest w totalnej depresji, ma zamiar sobie w bańkę strzelić, ten dopiero się zastanawia, może pod wpływem dyskusji, trochę dziwny ten zestaw jest, powiem wam. Pojedynczo te figurki mogą być ok. Wiecie co? Ten na przykład. Te figurki w tych pozach projektant coś chyba nie do końca, posłuchajcie, załapał. Jakieś dziwne zdjęcia. Nieprzemyślany moim jest to zestaw i obawiam się, że ten zestaw będzie bardzo słabo z półki schodził.
na razie tyle. Zobaczymy zaraz. No, oczywiście tutaj jest tak, skrzynka na granaty trzonkowe, kanister i zaraz zobaczymy, ile czego jest tutaj. Tu mamy taką rozpiskę, trochę się coś krzywo ucięło. No ale okej, tu mamy rozpiskę, czyli mamy tak, jednego przyszłego samobójcę, zastanawiający się nad tym. Tu gościu biegnie z neseserem i wielkim MG. Drugi dziadek chce rzucić granatem. Dowódca, który jest raz, dwa w 3 częściach, rozrywkowy gościu. Czyli posłuchajcie, tu chodziło zapewne o to, żeby można było tego typa wstawić na przykład do samego czołgu, niekoniecznie z nóżkami. Tu ma, nie wiem, jakiś inny jeszcze swój dings. No i co mamy do tego? Posłuchajcie, mamy tak, MG 12, zaraz 10 razy 11, o Jezus Maria, coś dziwnie. W każdym razie ileś tam trzonkowych granatów, 4 hełmy, 10 trzonkowych granatów, 3 skrzynki na granaty i 2 kanistry. Kanistrów nigdy nie za dużo, czy też takiego dodatkowego wyposażenia na czołg. Ok, no a tu mamy z drugiej strony grafikę przedstawiającą ułożenie czołgistów i piechocińców na wydruku. No i oczywiście wydruk mieści się tutaj. Mam nadzieję, że wydruki będą fajnie wyglądały. No to pudełko mnie zawsze rozbraja. To już enty raz mówię. Po prostu jest ono... O! Jak chcesz obejrzeć, to trzeba bardzo delikatnie wyjmować, a jak chcesz już, jak kupisz sobie, to rób co chcesz. Posłuchajcie, tak prezentuje się cały ten zestaw. I ja sobie wezmę aż przyłbicę swoją, nieśmiertelną przyłbicę ze szkłami powiększającymi. No niestety, to jest skala 1,72 i tutaj no czasami trzeba. Powiem wam tak. Tragedii nie ma. Grafiki przedstawiające te ilustracje odstraszają, ja wam powiem. Więc słabo to wygląda ta chyba grafika 3D pokolorowana, Fatal Error. Jeżeli chodzi o teraz detal na figurce, no z tym Mauserem powiem wam, jest cienko. Granat też jest trochę za cienkie elementy są zrobione. Pod 3.5 byłoby to fajnie. Nie wiem, czy ten granat jednak nie jest, tutaj jest granat w łapce, tu przy palcu. Jest taki trochę mały. Coś zgubił proporcje. Tu jest ten pędzi wiatr ze skrzynką z MG, ze skrzynką amunicyjną do MG. Ma też... Co on ma z boku? Najprawdopodobniej ma granat z zapaskiem, no koleś niezły. Powiem wam, że tak, ogólnie, że tak, ma zwiniętą taką pałatkę, tą ichniejszą. Ma też, to nie jest manierka, tylko to drugie, co zupkę się je, jest. Manierka jest obok. Nie, jest, powiem wam, jeżeli chodzi o detal na figurce, jest ok. Mają pojemniki na maski przeciwgazowe, czyli po prostu możemy z nich zrobić wczesnych grenadierów SS, ponieważ mają te pałatki. Wehrmacht, posłuchajcie, jeżeli chodzi o te pałatki tutaj z tyłu, które były malowane w trójbarwny taki kamuflaż, no to jednostki dywizji SS miały, grenadierzy SS, nawet we wrześniu 1939 roku. Więc można ich nawet podciągnąć pod 1939 rok z palcem w nosie. Ten MG, druga sprawa, no tu wezmę coś innego. Tutaj mamy kolejnego MG, mam nadzieję, że go widać. Tu jest MG. Następnie dowódca.
korpusik, to poniżej korpusiku co się znajduje, a między nogami i tu są nogi. Fajna figurka, no i powiem wam, czy złapie to kamerka. Zwróćcie uwagę, że od słuchawek idą, posłuchajcie, przewody do podłączenia, tak? I jest to fajnie zrobione. Mamy fajny daszek, bo te daszki w tych czapkach niemieckich nie były takie króciutkie. Daszek jest w całości. Bardzo delikatne mocowanie podpórek do figurki, więc można śmiało wywalać. Tu mamy tego, który przeładuje swojego lugera. Tu mamy typa siedzącego z lugerem. Ten luger to bardzo mizernie wygląda w tej skali. Powinien być powiększony. Kabura. Ma kurtkę pancerniacką, powiem wam, z odznaką. Spoko wodza. Można ich, myślę, użyć, posłuchajcie, do września. Francja, wrzesień, znaczy Polska, wrzesień. Co ja gadam? Polska, Francja. Tu mamy skrzynię na handgranaty z trzonkami. Mamy 2 kanistry, od razu już z uchwytami. Jeden, drugi, trzeci hełm. No tutaj ten MG. Więc powiem wam, że w realu zupełnie inaczej oni wyglądają. No powiem wam dużo lepiej w porównaniu z tym opakowaniem. Ktoś powinien pomyśleć przed zaprezentowaniem, no bo najpierw widzimy to, jak ja to widziałem, tego typu później zrzuty, no to powiem wam, słabo się robiło. Ale powiem wam, że tragedii nie ma. Nie zawyję też z radości, ale powiem wam, zestaw nie jest zły, nie jest zły. Proszę bardzo, przyjrzyjcie się dokładnie jeszcze raz tym figurkom. Mam nadzieję, że dobrze je będzie widać. Tu mamy tego bohatera, dziadka rzucającego granatem według ilustracji z pudełka. Więc drogie Mirage Hobby, super, że robicie tego typu zestawy w tych cenach, bardzo sprzyjających zakupowi i portfel nie boli, nie płacze, ale powiem wam, pomyślcie nad tym, bo po prostu, dobra, tu jest ten stuk wczesny, krótkolufowy, ale powiem wam, że zaprezentowanie tych figurek, renderów tutaj pokolorowanych odstrasza w tym przypadku. Poprawcie coś tutaj, bo po prostu dużo lepiej ten zestaw prezentuje się na wydruku, ale niestety wydruk dopiero jest widoczny po odplombowaniu pudełka, czyli tak naprawdę po zakupie. No i wtedy jest mile człowiek rozczarowany, ale to jest ryzyk fizyk. Bo no, jeżeli na przykład ktoś nie zobaczy mojego filmu, a warto subskrybować mój kanał, ponieważ właśnie pokazuję tego typu zestawy u mnie na kanale, które znajdują się również w sklepie. Powiem, że nie wiem, czy bym tak rzucił się na ten zestaw, widząc to pudełko i jeszcze na przykład w internecie, jakbyście zamieścili to tak powiem wam, może poczekam, aż ktoś kupi i pokaże, ale nie od razu. Moi mili, to wszystko. Za chwilę będę wam prezentował kolejny unboxing figurek od Mirage Hobby, a mianowicie ten zestaw, ale na niego musicie poczekać chwilę. Powiem wam tak, nie byłem, jak zobaczyłem ten zestaw, to tak, ale trochę jednak jest nieprzemyślany, powiem wam, zestaw, bo jeżeli już robimy czołgistów, pancerniaków do Stuga, to zróbmy pancerniaków do Stuga, czyli po prostu, ale też ewentualnie 2 czołgistów i grenadierów siedzących sobie na tym Stugu. Te skrzynki nie muszą być, te handgranaty też nie muszą być, więc lepiej inne bambetle.
To wszystko. Trzymajcie się, cześć.